Dlaczego moje pokazy czasem się nie udają? Bo tak właśnie ma być. Sztuki walki trzeba pokazywać. Każdy instruktor to wie. Pokaż technikę, wytłumacz ruch, powtórz. Sam tak robię. Regularnie demonstruję moim uczniom różne techniki. Ale zawsze wplatam w to nutkę porażki. Dlaczego? Bo prawdziwy atak to nie układ z kata. To chaos, brutalność, nieprzewidywalność. Twoje ruchy mogą nie zadziałać. Może się posypać cała sekwencja. I wtedy trzeba się zresetować, przejąć inicjatywę od nowa i improwizować. Znasz to. Instruktor pokazuje technikę, uczniowie próbują ją powtórzyć. Wygląda pięknie, płynnie, bezbłędnie. Ale życie? Życie to jak wózek sklepowym rozpędzony w alejce. Nie zatrzymasz, nie wiesz, gdzie skręci, a już na pewno nie masz nad nim pełnej kontroli. W realnym starciu twoje doskonałe techniki mogą się rozlecieć w pierwszym starciu. I co wtedy? Musisz umieć się odnaleźć w chaosie, wrócić do gry, dostosować się, bo żaden napastnik nie będzie czekał, aż skończysz swoją idealną kombinację. I tu tkwi haczyk. Zbyt wiele pokazów opiera się na partnerze, który współpracuje. Stań tak, upadnij tu, daj się rzucić tam. Świetne do nauki podstaw, ale równie dobrze można uczyć jazdy autem tylko na pustym parkingu. Tyle, że świat to nie parking, to ulica w godzinach szczytu. W praktyce trzeba wrzucić chaos do treningu, nieznane ataki, popychanie, szarpanie, chwytanie, krzyki, splunięcia, bo w prawdziwym starciu nie znasz scenariusza. I właśnie dlatego warto pokazać też to, co się dzieje, gdy technika się nie powiedzie. Bo to się stanie. I to nieraz. Techniki w pokazach często pomijają ten moment. A co, jeśli to nie zadziała? Ale przecież nie możemy zakładać, że przeciwnik będzie współpracował. To nie teatr. To nie kata. Czasem już samo przetrwanie pierwszego ciosu to sukces. Możemy próbować przewidywać reakcję, ale nigdy nie mamy pewności. Uderzysz napastnika w brzuch, zgięcie w pół? Może. Ale może równie dobrze rzuci się na ciebie z jeszcze większą furią. Trzeba brać pod uwagę reakcje instynktowne, te, które rozbijają najpiękniejsze techniki jak domek z kart. To właśnie wtedy, gdy wszystko się sypie, okazuje się, czy potrafisz improwizować, czy potrafisz walczyć, a nie tylko odtwarzać. Dlatego pokaz nie powinien być perfekcyjnym spektaklem. Powinien być prawdziwy, z potknięciami, z błędami, z momentami, gdy trzeba się wycofać i spróbować inaczej. Bo to właśnie z takich sytuacji rodzi się prawdziwa umiejętność. I ironia losu. Wielu dojo partner, który stawia opór, uchodzi za trudnego. A to właśnie on robi ci przysługę. Bo dzięki niemu uczysz się prawdy. Twoje techniki mogą zawieść. Ale jeśli wiesz, dlaczego, jesteś już krok dalej. A to może być różnica między porażką a przetrwaniem. Więc następnym razem, gdy coś ci nie wyjdzie na pokazie, uśmiechnij się. To część planu. To właśnie ten moment, który uczy najwięcej. Bo w realnym świecie rzadko wygrywają ci, którzy działają perfekcyjnie. Wygrywają ci, którzy potrafią podnieść się po porażce i dalej walczyć. Na koniec mam do ciebie pytanie. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że podczas treningu technika zupełnie się rozsypała? Ale to właśnie wtedy nauczyłeś się najwięcej. Podziel się swoją historią w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam, a może i wspólnie coś z tego wyciągniemy. Jeśli ten materiał dał ci do myślenia, zajrzyj też do innych filmów na kanale. Znajdziesz tam więcej treści o realnym treningu, podejściu do samoobrony i sztukach walki bez ściemy. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij ten czerwony przycisk i daj łapkę w górę. To naprawdę pomaga rozwijać kanał i tworzyć więcej wartościowych materiałów. Dzięki, że jesteś i do zobaczenia na kolejnym filmie.